Pierwsze pytanie będzie bardzo proste, będzie takim pytaniem na rozruszanie, czyli jak Ci się podoba w Polsce, bo masz już okazję być tutaj od kilku dni, byłaś w Poznaniu, teraz przyjechałaś do nas do Warszawy, więc jak ta Polska wygląda w Twoich oczach? Okay, so we'll start with an easy warm-up question. How do you like Poland? Because I know that you've been here for a couple of days already. You went to to Poznań already. Now you're in Warsaw and then Krakow. So how do you like it? This is my first time ever in Poland, in fact, and I absolutely adore it. Poznan was beautiful. Warsaw so far, lovely. I finally got pierogies and kompot for lunch today. But no, the people are beautiful. The architecture is beautiful. It's all lovely. I'm already making plans to come back because I can't get enough of it in one trip. To jest mój absolutnie pierwszy raz w Polsce. Jak na razie jestem po prostu zachwycona. Byłam już w Poznaniu, który jest fantastycznym miastem. W Warszawie jest równie cudownie. Udało mi się zjeść wreszcie pierogi i napić się kompotu, także to już za mną. Podoba mi się architektura, ludzie są wspaniali, więc już planuję, kiedy tutaj wrócę, bo myślę, że nie nasycę się tym jednym pobytem. Moim kolejnym pytaniem było pytanie o nasze kochane pierogi, więc Wiktoria już tutaj nam odpowiedziała, że te pierogi zjadła. Także może przejdziemy do tych już pytań typowo dotyczących Twojej twórczości. Zastanawiam się, jak wygląda Twój proces twórczy w momencie, w którym zabierasz się za pisanie jakiejś książki. Czy to wygląda tak, że masz jakąś kolejność pisania? Bo słyszałam, że zaczynasz od zakończenia. So I actually wanted to ask you about pierogi next, but you've already answered that. So let's maybe move on to your books. Okay. So I wanted to ask you about the creative process. When you start writing a new book, is there a kind of specific order that you follow? Because I've heard, I don't know if it's true, that you start from the end. I do, in fact, write all of my stories in reverse. And by that I mean I come up with the idea and the framework, but the ending is the thing that I'm working toward. To me, it's the most important part of a story. It's the point. It's why I'm telling the story. And so I come up with an ending that delights me, that excites me, that I can't wait to reach. And then I rewind the entire story to find the beginning. I rewind the characters and the plot from that last frame, that moment that we leave them, until the moment that we find them, so that I can figure out what the journey needs to be to get to the destination that I want. Tak jest, rzeczywiście zaczynam od końca, niejako odwracam cały ten proces pisarski, bo oczywiście myślę nad tym, jaka powinna być struktura tej powieści, ale dla mnie zakończenie to jest właściwie najważniejsza część. To jest powód, dla którego czytelnik też sięga po książki, także szukam zakończenia, które będzie fantastyczne, które dla mnie samej będzie emocjonujące i potem pracuję od końca, to znaczy dostosowuję do tego zakończenia wątki, dostosowuję postaci, no i tak, żeby to się wszystko zgadzało, żeby ta ostatnia klatka książki, ostatnia kartka właściwie lepiej powiedzmy, pasowała do tego wszystkiego, co jest wcześniej. And I've rewritten books from scratch, but 22 books in now, the ending has never changed. Because to me, it's just the heart of it. It's the core of it. It's the story, it's the message. And I'm also quite a neurotic writer, quite an anxious writer, and so the other reason that I write my endings first is so that I have something to write towards. If any of you are writers as well, you know that it's very easy to get lost along the way. It's very easy to lose faith in your work. And I find that when you don't have an ending that excites you, you're writing into the desert. You have no idea how far it goes, and it's very easy to lose hope. But when you have an ending that excites you, you're writing across a football field. It's still a measure of distance that you have to travel, step by step, but it's finite. And on good days, it will keep you excited, and on bad days, it will keep you from quitting. Zdarzało mi się w karierze przepisywać swoje książki, zmieniać je właściwie w 100% od nowa, ale nigdy, napisałam już 22 książki, nie zmieniałam zakończenia. Dla mnie to jest po prostu serce każdej książki i jest też tak, że ja jestem dosyć neurotyczną pisarką, także kiedy mam ten koniec, to jest coś takiego, co sprawia, że chcę pisać dalej.
To jest takie coś, co mnie też przyciąga i nie wiem, ilu z Was tutaj na sali też zajmuje się pisaniem, ale dla mnie jest tak, że to zakończenie, a raczej jego brak sprawiałoby, że bardzo łatwo jest stracić nadzieję na to, że kiedykolwiek dojdzie się właśnie do tego końca i takie pisanie bez końca, bez takiego zdefiniowanego końca byłoby niczym pisanie taki spacer przez pustynię, taki po prostu bez żadnego widocznego horyzontu. A tymczasem, kiedy jest to zakończenie, to dla mnie to jest trochę tak jak pisanie i bieg przez boisko do futbolu amerykańskiego, tak? To jest czasem trudne, czasem długie, ale to jest przestrzeń skończona i to zakończenie sprawia, że w dobre dni pisze mi się świetnie, a w złe nie pozwala mi zrezygnować z tego, co już napisałam. Bardzo inspirująco to zabrzmiało i faktycznie dobrze, tak sobie myślę, że dobrym sposobem jest właśnie najpierw wymyślenie zakończenia, bo faktycznie można wpaść w taką dziurę jak Alicja w Krainie Czarów. Kolejne moje pytanie dotyczy tego, która z książek była najtrudniejsza do napisania, dlatego że wiem, że Adi LaRue, Niewidzialne życie Adi LaRue powstawało przez 10 lat z 2-letnią przerwą, czyli przez 8 lat. Ale może jest tak, że jednak jakaś inna powieść była trudniejsza do stworzenia. I have to say that your words about writing with the ending already established are very inspirational, because otherwise I think you can find yourself in a kind of a loop like Alice in the Wonderland. So that's a very interesting point. But I also wanted to ask you about your books and which one was the hardest to write, because I know that the Invisible Life of Adi LaRue took 10 years, or almost 10 years, because 10 minus 2, so 8 years. But was it the hardest one, or was another one harder even? I think they're all hard to write while you're writing them. Each one is the hardest at the time. I will say Adi LaRue is particular because I wasn't actively writing it for those 10 years. I was avoiding writing it. It took 3 to 4 years to get the idea and the story and to have all the pieces that I needed, and then I didn't start. And at 5 years I didn't start, and at 6 years I didn't start, and at 7 years I didn't start. And I started to realize it was because I was afraid. Because when an idea is in your mind, it's perfect. And the act of writing that idea down is the act of making it imperfect. And I became so in love with the idea that lived in my head that I was terrified of ruining it by writing it. And that's quite a crossroads for a writer to come down, because I either don't write or I do. I either live with something perfect that doesn't exist, or I put it down on paper. And so that's actually why it took 10 years, is I had to realize it was more important to write it. Przyznam szczerze, że zawsze mam wrażenie, że każda książka jest bardzo trudna w momencie, kiedy się ją pisze. Ja przynajmniej tak to odbieram, ale rzeczywiście Adi LaRue to jest taki bardzo specyficzny przypadek, bo ona właściwie, to nie było tak, że ja ją pisałam przez 10 lat, tylko ja unikałam pisania jej przez 10 lat, a przynajmniej przez kilka, bo 3-4 lata zajęło mi zgromadzenie pomysłów i takiej koncepcji na tę książkę. I potem minął 5. rok, 6., 7. Ja nie pisałam, bo doszłam potem w którymś momencie do wniosku, że po prostu się boję. Bo to jest, wiecie, trochę tak, że ta idea, ten koncept, który miałam w głowie, był absolutnie idealny, a kiedy zabierasz się za pisanie, to ten pomysł już przestaje być idealny, bo pojawiają się jakieś po prostu niedoskonałości. I to jest dosyć taki trudny też punkt, w którym się znaleźć może pisarz czy pisarka, bo no to jest wóz albo przewóz, albo coś się napisze, albo czegoś się nie napisze, a ja w którymś momencie, dlatego ta książka w końcu powstała, doszłam do wniosku, że ważniejsze jest stworzenie jej, nawet jeżeli miałaby być niedoskonała. But I think almost all of them are hard. Gallant was hard because it was the first book I wrote after Adi. Threads of Power, my next book, is hard because it was coming back to a world after 7 years away. The only book of mine that hasn't been hard was Vicious, because everything else was hard at the time. I wrote Vicious when I was 25 years old, and I was about to quit publishing. I had a terrible beginning in publishing, and I decided this would be my swan song. This would be my thing that my mic drop. It was like, oh, if you're not going to buy my books,
I'm going to write for myself and myself alone. And so I wrote a book that I considered unpublishable. I wrote a comic book without pictures. I wrote superheroes or supervillains, which I was told you couldn't do outside of comics. I wrote a book I just didn't care what anyone else thought, and so it was fabulous. I had so much fun. But I only had that fun because everything else about what was happening in my career broke my heart. So it was a beautiful experience, but it was only beautiful because everything was ruined. And you decided to break our house. Yes. With the ending of the Yes. wishes. So Yes. Once I had finished writing it, then it didn't need to be mine anymore. It's also the last book that I wrote out of contract, meaning I wasn't paid to write it before I wrote it. So it existed only for me before it existed for anyone else. That was my 4th novel. I am now 22 books in, and 5 through 22 were written under contract, which is a level of pressure that I didn't have with Vicious. Tak jak wspominałam, praktycznie każda książka, którą piszę, jest w jakiś sposób trudna. Galant na przykład był trudny o tyle, że była to pierwsza książka, za którą się zabrałam za pisanie po napisaniu Adileru. Z kolei kolejna książka, Fragile Threads of Power, to było, trudność polega na tym, że wracałam do pisania o świecie odcieni magii po 7 latach, czyli musiałam wrócić do świata, który już jakiś czas temu porzuciłam. I właściwie jedyną książką, która, mogę powiedzieć, nie była dla mnie trudna do pisania, to była książka Vicious, Nikczemni, a wynikało to z tego, że ja w trakcie pisania miałam 25 lat i właściwie byłam na granicy pożegnania się z światem wydawniczym. Stwierdziłam, dobra, to jest moje ostatnie słowo w tym temacie. Nie chcecie czytać moich książek, nie chcecie ich publikować, kupować, to ja napiszę to i idę stąd. Także postanowiłam zrobić wszystko tak naprawdę wbrew regułom, czyli napisać komiks bez obrazków, napisać tak naprawdę o superbohaterach, którzy są właściwie łajdakami. Wszyscy mi mówili, że jakby poza komiksami to nie ma szans, żeby coś takiego wyszło. Ale szczerze mówiąc było mi wszystko jedno i dlatego ta książka sprawiła mi niesamowitą radość w pisaniu, tylko że jest też łyżka dziegciu w tym wszystkim, ponieważ wszystko inne w moim życiu wtedy nie szło po mojej myśli, a na pewno nie moja kariera. I dlatego skupiłam się na tym, z tego czerpałam mnóstwo radości. No tak, ale tutaj jak Klaudia powiedziała, właśnie dlatego pod koniec tej książki postanowiłaś złamać serce czytelnikom. Natomiast tak, rzeczywiście było tak, że to była też książka, którą ja pisałam nie mając podpisanej umowy na nią. I to była ostatnia, którą zrobiłam w ten sposób. To znaczy nie było mi zapłacone, zanim ją stworzyłam. Także naprawdę pisałam właściwie tylko dla siebie i miałam wrażenie, że piszę książkę, która absolutnie nie zostanie opublikowana. No, życie potoczyło się inaczej. Ja chciałabym zaznaczyć, że tak jak tutaj powiedziałaś, że tylko w Twojej głowie powieść jest idealną, a później, kiedy zaczynasz ją pisać, to już to wychodzi różnie. To mam wrażenie, że akurat w Polsce Twoje książki są naprawdę uważane za jedne z lepszych, są bardzo lubiane, a ja prywatnie mogę powiedzieć, że każda jest idealna i każda jest naprawdę przepiękna, ma w sobie coś wspaniałego. I stąd też moje pytanie, dlatego że bardzo lubimy Twoich bohaterów. Czy powracasz do nich myślami, czy towarzyszą Ci oni w życiu codziennym? Czy masz wrażenie, że oni są w Twoim życiu, jak takie duchy? So let me just say, because you mentioned that you think that only an idea of a book is perfect, and then when you start writing it down, it's imperfect. I would like to disagree with that strongly, and I can absolutely testify that in Poland, your books are liked a lot, and everybody thinks they are perfect. So don't think like that, please. But speaking of your books, again, your protagonists. This is something that captures the emotions and everything of the readers as well. So, do your protagonists accompany you in your everyday life, or maybe they haunt you like ghosts? They do. At this point, it's getting very crowded inside my head because I've had a lot of them. They're loudest, obviously, when I'm writing their novel. So
weirdly, the hardest thing about Abby LaRue was letting go, because I had this girl in my head for almost 10 years, and it was like having a best friend. It was like having a passenger in the car, and everywhere I went, I would turn to her and ask her to describe things how she saw them, because we are so different, because I am Henry Strauss, not Hattie LaRue. And so the hardest point was that I had to like stop listening for Addie after I finished that novel and start listening to the next batch of characters, but I felt like I was neglecting this person. I felt like letting go of a friend. But most of the time they're loudest when it's their turn. So whether it's Kel Barash and Lila Bard in Shades of Magic, like they were very eager. I was ready to write them again, but I still miss Abby. I'm now writing characters who, for my next book, are taking up quite a bit of space in my head, but I don't think I'll ever get over Addie. I think she was kind of a one true love for me. Tak, rzeczywiście ci bohaterowie i bohaterki zostają ze mną jak najbardziej. No obecnie w tej mojej głowie jest już niezły tłum po tym, ilu bohaterów stworzyłam, ale przyznam szczerze, że najtrudniejsze było dla mnie pożegnanie z Adi. No, w sumie z racji tego, że ona towarzyszyła mi naprawdę przez prawie 10 lat. Ona też jest zupełnie inną osobą niż ja jestem. Ja jestem zdecydowanie bardziej jak Henry Strauss. I w związku z tym Adi tak naprawdę była dla mnie taką kompanką, towarzyszyła mi właściwie tak jakbyśmy wszędzie chodziły razem, była takim moim pasażerem na fotelu obok, często zadawałam jej pytania i słuchałam jej odpowiedzi, także to było naprawdę trudne, ale no nie, jakby musiało się wydarzyć, tak, żeby ona zrobiła miejsce dla innych bohaterów, którzy też zasługują na moją uwagę i na to, żeby być w mojej głowie. Natomiast naprawdę przyznam wam, że w momencie, kiedy musiałam się rozstać z Adi, to miałam takie wrażenie, jakbym ją zaniedbywała w jakiś sposób. Natomiast to nie dotyczy tylko Adi, bo z Lailą miałam podobnie, jeszcze z innymi bohaterami, ale no z nią było rzeczywiście jakoś tak najtrudniej mi się rozstać. Tutaj tak naprawdę Wiktoria już nam odpowiedziała na moje kolejne pytanie, czyli jaka postać była najbliższa i mogę się domyślić, że chodziło o kochaną Adi, więc przejdę może do takiego kolejnego pytania, które przyszło mi na myśl ze względu na to, że teraz czytałam po raz drugi Zgromadzenie Cieni, czyli drugi tom Odcieni Magii i zauważyłam, że tak naprawdę w powieściach Wiktorii przejawia się motyw zapożyczonego czasu. Dlatego, że zarówno właśnie Ryf, brat Kela, mówi o tym, że pożyczył od niego czas, że ten czas jest kupiony, tak to również jest w Adi LaRue. I stąd właśnie pytanie, z czego to wynika? Skąd, gdzie się pojawia tak naprawdę ten motyw zapożyczonego czasu? So, because since I recently finished reading A Gathering of Shadows, and there is one theme that appears there which I find very interesting, and it's like a theme of borrowed time. And it's not the only book where you use it. In Adi LaRue, of course, we have it as well. In the case of The Gathering of Shadows, it's Kel's brother who says that he borrowed time from him. So I wanted to ask you where and why does it appear in your stories? I think it's less about borrowed time and more about treating death as a two-way door. I grew up with a very sick parent, and the thing that taught me was that if I tried hard enough, I could keep them alive. It's a lie, but I became obsessed with this idea that I could prevent death. That if I tried hard enough, if I paid enough attention, I could keep this person that I loved alive. It also meant growing up very afraid of death, feeling it very close at hand. And writing is catharsis. Writing is how we process trauma. And for me, I write about death as a central character, specifically about characters who defeat death, prevent death, go to death and come back from it. Rai in Gathering of Shadows and Victor and Eli in Vicious, these characters, and Olivia Pryor in Gallant, these are characters who walk through that doorway and come back because that's what gives me comfort.
is the idea that death is not a punctuation mark, right? It's not a period, it's a comma. It's not the end of the sentence. Myślę, że tak naprawdę to staram się pisać nie tyle o pożyczaniu czasu, co o śmierci, która jest takimi drzwiami, przez które można wyjść, ale też za których można wrócić. To się bierze między innymi z tego, że ja dorastałam w domu z bardzo chorym ojcem i temat śmierci tak naprawdę tak wisiał nade mną niejako przez całe dzieciństwo. Wykształciłam sobie taki sposób myślenia, że jeżeli bardzo się postaram, to w jakiś sposób będę w stanie zapobiec temu, że on któregoś dnia umrze, będę w stanie to odsunąć w czasie. To jest oczywiście nieprawda, to jest takie kłamstwo, które ja sobie wytworzyłam, ale mimo wszystko starałam się w ten sposób funkcjonować. W związku z tym pisanie na ten temat i stawianie śmierci w ogóle w centrum uwagi, czy stawianie śmierci jako jednej z głównych bohaterek działa na mnie oczyszczająco. To jest dla mnie taki katarzis pisarski trochę. Dlatego tak bardzo lubię bohaterów i bohaterki, którzy są w stanie pokonać śmierć, którzy są w stanie spotkać się z nią twarzą w twarz i wrócić do świata żywych. Mamy Wiktora i Ellie w Vicious, ten temat się pojawia. Olivia w Gallant tak samo styka się z tym tematem, także ja lubię takie podejście do tematu śmierci, które pokazują ją nie jako taki ostateczny punkt, tylko bardziej jak taki przecinek w zdaniu, za którym coś jeszcze jest. Myślę, że to były bardzo ładne słowa i zgodzicie się ze mną, że faktycznie może to pomóc wielu osobom, że to faktycznie śmierć nie jest kropką, tylko jest przecinkiem. I tak, kolejne pytanie będzie dotyczyło dylogii Vicious, dlatego że pierwotne założenie było takie, że Vicious będzie jednotomówką. Czas potoczył się tak, że powstało też Vengeful, będzie też trzeci tom. I teraz z czego to wynika? To znaczy, czy ten pomysł był w momencie, kiedy pisałeś Vicious, czy może jakiś taki nacisk czytelników wywołał to, że stwierdziłaś, że dla Wiktora i Elijah przyda się kontynuacja? Speaking of Vicious, because you mentioned Vicious yourself, it was supposed to be a standalone originally. And then, well, we have Vengeful already. I know there are plans for a third volume as well. So, why? Was it the readers that influenced your decision, or maybe you already had the idea for the second and third part while writing the first one? Yeah, I always intended for Vicious to be a trio, a trilogy. But the thing about publishing is that nothing is certain. And I had come off of having a series canceled. Remember I said the beginning of my journey was unpleasant. And I had a trilogy canceled, 2 books in, by a publisher that was very difficult for me. And so because of that, I was very gun shy. I was very frightened of going down that road again. And I decided that it's always better for the story if the first book in a series can also stand on its own. I don't ever want to feel like a book in a series is only working within the series. I want it to work as its own book. And so for Vicious, I knew a journey that I wanted to take that was 3 books, but I also knew that my concern at that point was making book 1. Also remember, I thought I was leaving. So I was like, this will be my last thing. And so it wasn't so much that reader support allowed me to write 2 and 3, but it's not the reason I had the idea for 2 and 3. Od samego początku planowałam, żeby to była trylogia, tylko że wiecie, w świecie wydawniczym to działa tak, że nic nie jest pewne na 100%. Ja mam za sobą niestety takie bardzo nieprzyjemne doświadczenie z pewnym domem wydawniczym, który no właściwie na początku mojej kariery cofnął umowę na trylogię, kiedy miałam już napisane 2 książki. I chciałam, żeby to się powtórzyło z Vicious, to jest jedna rzecz, ale też muszę wam powiedzieć, że ja uważam, że dla całego cyklu, trylogii, zawsze ważne jest to, żeby pierwsza jej część funkcjonowała też bardzo dobrze jako niezależna książka. Nie chcę pisać takich trylogii, które polegają na tym, że po pierwszej koniecznie musi być druga książka, potem trzecia, tylko jeżeli ta pierwsza radzi sobie na tyle dobrze, żeby być książką niezależną, to jest lepiej. A poza tym przypominam, że ja wtedy planowałam w ogóle pożegnać się z pisaniem. To miała być ostatnia rzecz, którą ja napiszę, więc to też miało wpływ na to, jak ta książka wyglądała.
Natomiast cóż, potem wsparcie czytelników na pewno mi pomogło przy tworzeniu części drugiej i trzeciej, ale to nie była główna przyczyna, dla której to będzie trylogia, a nie tylko jedna część. Bardzo mnie usatysfakcjonowała odpowiedź na to pytanie. Ciekawie się, jak jako osoba autorska postrzegasz swoją wędrówkę właśnie w tej pracy, bo tak naprawdę zaczęło się od bardzo niepozornej Wieźmy z bliska, a zawojowałaś listy bestsellerów Ali LaRue. Więc jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy spodziewałaś się takiego zainteresowania? I was also wondering how you perceive your journey as a writer, because you started with The Near Witch, that was the first one that got published, and then you absolutely broke records, bestseller records with Adi LaRue recently. And so, how do you perceive this journey from your perspective? My favorite thing is when people call me an overnight success, because I've been published for almost 15 years. And it's been very slow and steady. The Near Witch came out in 2011 in the United States, and it was taken out of print 18 months later by the publisher. It would come back into print 6 years later and become a bestseller. I did not change a word of that book. All that changed was the support and the audience around it, which should be proof to any of you who are writers that there is a matter of this which is completely out of your control. That all you can do is write the best books you can, tell the best stories you can, and hope that they will find their audience. My 9th novel was the first one to hit the New York Times list. Addie is my 20th. So it's amazing what's happened, but it has not been sudden and it has not been smooth. Przyznam szczerze, że najbardziej bawi mnie, jak ludzie mówią, że ja tak z dnia na dzień odniosłam sukces. Bo prawda jest taka, że nie publikowałam przez 15 lat, potem, cóż, w 2011 roku Wiedźma z bliska została opublikowana w Stanach Zjednoczonych. Po 18 miesiącach, po 1,5 roku została wycofana z druku, wycofana ze sprzedaży, po czym 6 lat później powróciła do sprzedaży i trafiła na listy bestsellerów. Ja nie zmieniłam w tej książce ani słowa, ani kropki, niczego. I to jest takie też przesłanie i taka rada moja dla Was, jeżeli tutaj są wśród Was pisarze i pisarki, że w procesie publikowania książek jest też pewien taki czynnik, który jest zupełnie poza kontrolą autora czy autorki. Także to, co możecie zrobić, to pisać najlepiej, tak jak potraficie, opowiadać historie, które chcecie opowiadać i mieć nadzieję na to, że spodoba się to czytelnikom. Tak jak mówiłam, potem Wiedźma z bliska zadebiutowała na liście bestsellerów. Adi LaRue jest kolejnym bestsellerem, natomiast to jest moja 20. książka, więc to nie jest tak, że ten sukces przyszedł z dnia na dzień, tylko to była dosyć długa droga, najeżona wyboistościami i różnymi trudnościami po drodze. But I wouldn't change anything about it. I wouldn't change that journey. I wouldn't ever wish that kind of success that Addie had on a first book. Because I get to sit here in front of all of you, and every year I have watched this audience grow bigger. And I think that's the right direction. That's the direction you want to go. You want to go from 10 readers to 50 readers to 100 readers to 500 readers. You don't want to have a spike at the very beginning of your career where you have this many people and then it dwindles and it shrinks away. I want to build in this direction. I've been trying to be really good about not using too many metaphors because I love metaphors, but I'm going to use one, which is that I don't want my readership to be a teacup. I want it to be a lake, right? I want it to be deep. I want it to be as deep as it is wide across. I don't want to be a puddle. I don't want to be a drop of water, a moment. I want to be doing this in 20 years. And so I'm really grateful for this audience, which has grown with me
steadily and surely, book over book. Ale też nie zmieniłabym nic w tej podróży, którą przeszłam i naprawdę nie chciałabym, żeby to było tak, że pierwszą książką, którą napisałam, była Adi i ona od razu trafiłaby na listy bestsellerów, dlatego że zdecydowanie wolę takie wydarzenie jak dzisiaj, które ma miejsce. Widzę, że jest was bardzo dużo na widowni i to niesamowicie mnie cieszy, ale naprawdę dużo lepiej jest zacząć od tego, że na spotkania przychodzi 10, 20 osób, potem 50, 100, 500, niż zacząć od takiego naprawdę wysokiego C, a potem spaść bardzo mocno, uderzając w po prostu jakieś takie dno, które tam czeka. I mogę wam powiedzieć też, że ja po prostu wolę nie zaczynać naprawdę z samej, nie wolałam nie zacząć z samej góry, tylko tak naprawdę być takim czymś, co jest bardzo głębokie i ja chcę robić to, co robię za 20 lat tak samo. Chciałabym pisać, chciałabym spotykać się z czytelnikami. Nie chcę być taką kroplą wody, która zniknie gdzieś w przestrzeni, tylko taką szeroką przestrzenią, która będzie mogła zaprosić coraz więcej ludzi do siebie, do swojego świata. Dokładnie tego Ci życzymy, jako tutaj wszystkie osoby, które uwielbiają Twoje książki, żebyś za 20 lat miała dwukrotnie większą liczbę osób, które będą tutaj z nami siedziały i słuchały tego, co nam masz do przekazania. No i tak w sumie zastanawiam się też, jak to jest z tym pisaniem, czyli co sprawia Ci największą trudność, a co przychodzi Ci najłatwiej, co najbardziej lubisz w pisaniu, jak to tak powiedzmy z przyjemnością, co robisz właśnie w pisaniu, w tworzeniu. So let me just say that we all, as we're sitting here, we wish you that in 20 years' time we can meet maybe in Warsaw again here with twice as large the audience, and we will all be cheering for you at the time. And so I also wanted to ask you again, coming back to your writing process, what is the hardest thing for you in writing, and what is the easiest or the one that gives you most pleasure? You might have been able to tell from my answer about crossing a desert and crossing a football field, but I hate drafting. I hate the first draft with such an unholy passion, because you have this idea in your head, this perfect idea, and you finally decide that you're going to put it down on paper, even though that means it's going to be imperfect. But the act of writing a first draft is not just the act of putting an idea on paper. It's the act of taking this beautiful glass, light-filled orb and throwing it as far as you can across the room. And it breaks, and the light goes out. And the act of revising a book is the act of putting the orb back together and hoping that the light turns back on. A first draft is the farthest a story will ever be from the idea that's in your head. You have to get it down on paper so that you can bring it back and make it better. But I hate first drafts. I loathe the imperfection of them. I find them offensive to me because I love words. So for me, the joy comes in the careful choosing of words once I know that the story is there. The first draft is a thing to be survived. Jak być może możecie się domyślać po tym, jak mówiłam o pustyni i o boisku do futbolu amerykańskiego, rzeczą, której najbardziej nie lubię, a wręcz nienawidzę, to jest tworzenie pierwszego draftu, pierwszego szkicu, bo tak naprawdę to jest chyba najdalej od tego, jaki pomysł zakiełkował mi w głowie na daną powieść, bo to nie jest nawet przelewanie pomysłów na papier, już ubieranie ich w słowa, tylko to jest jeszcze wcześniejszy etap i naprawdę powiem wam, że ja czasem mam wrażenie, że to jest wręcz taki etap, który mnie w jakiś sposób obraża i to, co ja chcę z książkami robić, to, co chcę robić z powieściami, ponieważ to, co ja najbardziej kocham w powieściach, to są słowa, dobieranie słów, ubieranie tych pomysłów, które mam w głowie, w słowa, o które dokładnie mi chodzi. Tak? Ja jestem wielbicielką słów i potem przeglądanie, sczytywanie tego, co zrobiłam, to jest tak jakby składanie jakiegoś rozbitego przedmiotu w całość i to już lubię, ale ten pierwszy draft to jest naprawdę, no nie lubię tego bardzo.
You can always tell when I'm answering this question while writing a first draft, because I feel angrier than usual, and so I'm writing a first draft right now of my next book, and I feel very tense about it, because I just want to write it right the first time, and it's not possible. I bardzo dobrze widać po mnie w ogóle, kiedy jestem właśnie w trakcie tworzenia takiego pierwszego draftu, bo teraz jestem w trakcie robienia tego do swojej nowej książki i zawsze, kiedy jest taka sytuacja, to ja się jeszcze bardziej spinam, jak o tym mówię, i po prostu taka złość ze mnie wypływa, bo już chciałabym naprawdę zabrać się za pisanie faktyczne i pójść dalej, ale nie mogę, no bo jeszcze ten etap jest do przejścia. A jak to wygląda z tworzeniem postaci, bohaterów? Dlatego, że wielu autorów, między innymi wydaje mi się, że Toni Morrison powiedziała kiedyś, że nie można swoich bohaterów opierać o prawdziwe osoby, bo wtedy byłoby nudno. I czy w takim razie bohaterowie, których tworzysz, to są osoby, czy są w jakiś sposób opierane o osoby, które znasz, które poznałaś? Czy to jest raczej zlewka tego, co przyjdzie Ci na myśl, co czujesz, że dana postać powinna mieć i czym się powinna charakteryzować? So let's look at your protagonists, because I know many authors, I think Toni Morrison among them, said that you can't really base protagonists on real people because they would be boring if you did so. So do you actually base, at least to some extent, your protagonists on real people, or are they the result, the outcome of your ideas, your feelings, your intuition about them? I want them to feel like real people, but I don't base them on other real people. I want them to never feel like characters. I want them to be the kind of real that you believe when you stop reading, they keep living. It's very important to me. But when you base characters on real people, you end up at a crossroads in your head as a writer where suddenly you start asking yourself, what would the real person do? Instead of what the character needs to do for the story. Instead, I like to break off very small pieces of my own personality, my own identity, and plant them and grow whole people from them. So they're not me, but I recognize that one little piece inside them, and I use that to kind of tether myself to them. Zależy mi bardzo na tym, żeby moje postacie były wiarygodne, ale nie bazuję, nie opieram ich na prawdziwych postaciach, bo wydaje mi się, że jeżeli tak się robi, to w którymś momencie można stanąć przed takim dylematem, w momencie, kiedy się tworzy postaci, że zamiast skupić się na tym, co dana postać naprawdę powinna zrobić, to zaczynamy się zastanawiać, co taka osoba by zrobiła w prawdziwym życiu. I to jest taki dylemat, przed którym ja nigdy nie chcę stawać. Zamiast tego mam taki sposób, że biorę jakąś malutką cząstkę swojej osobowości i przeszczepiam ją do jakiejś postaci, na takiej zasadzie, że ona nie jest odzwierciedleniem mnie w żaden sposób, ale jakiś drobiazg z mojej osobowości zawsze w którejś z tych postaci można znaleźć. I już tak ostatnie pytanie ode mnie jeszcze, będziemy mieli kilka minut, żebyście to wy zadali pytania, dlatego że też Wiktoria zaznaczyła, że sama chciałaby, żebyście wy o coś ciekawego zapytali. Natomiast ja mam już takie ostatnie pytanie do Wiktorii, dlatego że wspominałam tutaj, że jest w trakcie pisania kolejnej książki i czy mogłaby nam coś zdradzić? My nikomu nie powiemy, będzie cicho, nikt nic nie zdradzi. So since we're approaching the end of this part of the conversation, I wanted to ask you one last thing because you mentioned the next book. Yes. And so I wanted to ask you if you can reveal something with promise not to tell anyone, and that's it, so we can be honest. Okay, I can't tell you the title. I know, it hasn't been revealed yet. It's nicknamed, the one I refer to it by online. Sometimes call it Bones, but more often than not, I call it Toxic Lesbian Vampires. Here's something I'll say. It's, in many ways, a love letter and a reaction to Anne Rice, who is one of my favorite writers at times, but it's obviously deeply, deeply femme, like very, very femme. It's about collateral damage. It's about the people, ooh, it got loud. It's about the people in the stories. You have like Louis and Lestat, you have their epic romance, but it's about
what it feels like to be one of the people hurt along the way. It's my spiritual sibling to Addie LaRue. Addie LaRue, a book about love and optimism and hope. I almost said the title. Bones, a book about insatiable hunger and rage and being queer through history. No więc nie mogę niestety zdradzić tytułu, ale ja jak mówię o tej książce, to albo nazywam ją Bones, czyli kości, ale też bardzo często Toxic Lesbian Vampires, czyli toksyczne lesbijskie wampiry. I cóż mogę zdradzić na temat tej książki? To jest trochę jak list miłosny, a trochę moja odpowiedź dla Anne Rice, która pozostaje jedną z moich ulubionych autorek, ale też poruszam tam tematykę takiego romansu, ale jednocześnie takiej podróży w tej miłości, która powoduje szkody po obu stronach zaangażowanych. To jest opis niejako właśnie tych szkód, które nawzajem sobie wyrządzamy i które odczuwamy, będąc w takiej podróży miłosnej z drugą stroną. Jest też trochę tam takiego duchowego rodzeństwa dla Addie LaRue. Oraz jest to historia o nienasyconym głodzie i o nienasyconej wściekłości i o historii queer właśnie przez lata historii. Kochamy lesbijki. Ja wam bardzo dziękuję za tę część. Mam nadzieję, że wam się podobało i teraz przekazuję mikrofon Oli, która będzie biegała po sali i dawała wam możliwość zadania pytania. Łapki do góry. Mine feels like it's about to... Okay. So my question is more like about how for Vicious and Vengeful, the relationship between Eli and Victor. Did you write it to be so like queer and like so like it's just like there's a suspense there, you know, like there's chemistry. So did you write it like that so that they can have some? There's an imaginative queer like suspense there for them. Pytanie jest o Wiktora i Eli i o ich relacje. Czy to od samego początku miało być tak, że to będzie aż do tego stopnia queer, że ta chemia będzie po prostu tak aż kipiała między nimi? Okay, you're not gonna like the answer, but okay. I'm very happy with people shipping them, and that's fine, and that's wonderful. But Victor Vale is canonically asexual. He's not aromantic, but in Vengeful he's canonically asexual. Eli is more complicated. Eli is definitely like sexually fluid, but also probably like aromantic. Like he's just a deeply complicated character. I wrote them though to have obsession. So you're not wrong in how you're reading it. It is absolutely about obsession, but it's specifically about the breed of obsession that can exist between two men when they don't understand intimacy and friendship and they have a toxic relationship with each other. So often these are relationships we only give to women, and they really wanted to explore the level of obsession that two men can have, an almost predatory level of obsession towards each other, the way you would often see either depicted between two women or between a man and a woman historically. I wanted to give that to them. But I don't want to erase Victor. And the fact is that Victor is asexual. So there can definitely be some complicated feelings, but Edward Vale is not a sexual thing. For him. Myślę, że nie do końca może spodobać się wszystkim odpowiedź, którą mam, bo właściwie to jest tak, że Wiktor w którymś momencie ujawni się jako osoba aseksualna, a z kolei Eli nie jest taką osobą, ale jest osobą aromantyczną, więc generalnie to jest taka bardzo, bardzo skomplikowana relacja i jak najbardziej rozumiem to, że czytelnicy chcą łączyć ich w parę i to się bardzo często zdarza, natomiast mi bardziej chodziło o to, żeby
wytworzyć między nimi taki rodzaj obsesji, który zazwyczaj w literaturze czy w ogóle w kulturze jest raczej wiązany z relacjami dwóch kobiet albo kobiety i mężczyzny. A tutaj chodzi o obsesję między dwoma mężczyznami, którzy nie za bardzo rozumieją jeden drugiego, ale jednocześnie jest ewidentnie coś takiego, co ich łączy. I tak naprawdę to był mój taki główny cel stworzenia tej chemii, która została wspomniana. Hi. I would love to ask you about 5 or 3 of your favorite books. Troszeczkę głośniej, bo my tutaj nie słyszymy za bardzo. Yes, 5 or 3 of your favorite books. I would love to know. That I've read. Yes. Okay, good, thank you. I was just talking with Lucas today, earlier about this. These are the books, if you were to create a spell to summon me, these are the 3 books that you would need for the spell. You would need The Secret History by Brennan. You would need The Vampire Lestat by Anne Rice. And and you would need The Count of Monte Cristo. So, these 3 by Dumas. These 3 books, if you put them together and light the right candles, I'm pretty sure I would just appear. So you mentioned before the fear you have when writing a story and that it sits with you. So what made you kick it in the butt eventually and make you deal with it, and what tips you have? Because it definitely resonated with me the way you talk about it, and I notice it that when I'm trying to write something, I feel that fear, right? Not perfection, not being able to put it to words correctly. So what tips you have dealing with it? Pytanie, bo jeszcze tylko pozwólcie, że odpowiem na poprzednie pytanie o te 3 książki. Więc jeżeli miałoby zostać zamieszane w kotle w taki sposób, żeby Wiktoria z niego wyszła potem w wyniku tego zaklęcia, to Secret History, potem Wywiad z wampirem, a potem Hrabia Monte Cristo. I to są 3 książki, które absolutnie musiałyby się tam znaleźć. I teraz czekamy na odpowiedź. Yeah, and then for how you get past the writing, that fear point, that I don't know if I have a good answer. The truth is I got to be 29, I got to be Henry's age, and I realized I didn't want to die without writing it down. Because that was the truth, is I hit a point where I was writing other novels. It's not like I was only writing Addie. I could have easily kept writing everything but Addie, but I realized I wanted it to exist more than I wanted it to be perfect. And it was an existential conversation with myself, because that fear that I could apply to Addie LaRue, I could apply to every single thing I wanted to write. Which is that, do you want it to be perfect or do you want it to be real? Pytanie było o to, w jaki sposób Wiktoria poradziła sobie z tym, żeby wreszcie zabrać się i skończyć tak naprawdę pisanie Addie LaRue po tym wszystkim, o czym wspominała. Cóż, doszłam do momentu, kiedy miałam 29 lat, byłam w wieku Henry'ego, który też pojawia się w tej książce. I wiecie, to jest też tak, że ja pisałam w międzyczasie inne powieści. To nie jest tak, że ja byłam kluczowo uczepiona tylko tej jednej, ale doszłam do takiego momentu, kiedy stwierdziłam, że bardziej chciałabym, żeby ta powieść ujrzała światło dzienne, niż to, żeby była idealna. Tak, to był główny powód. Zadawałam sobie pytanie, czy chcę, żeby ta powieść była idealna, czy żeby była prawdziwa. I wygrała odpowiedź prawdziwa, dlatego dzisiaj możecie tę książkę czytać. And I want to add one thing, which is that for whatever your creative practice is, your desire has to be louder than your fear. It doesn't have to be volumes louder. It can be this much louder, but your desire to do the thing has to be bigger or louder or stronger than your fear of doing it. I bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o w ogóle tworzenie, o pisanie czegokolwiek, wasza chęć napisania czegoś musi być głośniejsza, większa i silniejsza niż strach przed zrobieniem tego.
to nie musi być bardzo duża różnica, może być dosłownie o tyle większa, silniejsza czy głośniejsza, ale musi być. Hi. I wanted to ask you if there's like a character that you dislike from your books. That I dislike? Yeah. No, it's gonna sound like a cop-out. No. They don't have to be likable. But I have to care about them, and that's my mission when I tell a story, is that I care about every single person I put on that page, whether they're there for one sentence or a novel. I have to care about them enough that I could give each one of them their own book, and I would want to tell their story. To me, that's doing justice to them. I don't have to love hanging out with all of them on the page, but I have to care about them deeply enough that I want to spend that time. Czy jest jakaś postać, której nie lubisz spośród tych, które stworzyłaś? Nie ma takiej. To znaczy, to nie są postaci, nie wszystkie one muszą być łatwe do polubienia, albo nie jest tak, że ja muszę wszystkie je uwielbiać jakoś strasznie, ale na pewno jest tak, że musi być jakiś powód, dla którego je tworzę i dla którego one pojawiają się na kartkach mojej książki, albo wręcz dostają swoje własne powieści, także nie ma. Takiej, której naprawdę nie lubię, to nie jestem w stanie wymienić żadnej. Last question, my love. Ja chciałam zapytać, jak się czujesz z tym, że patrząc jakby na wszystkich fanów, na osoby tutaj zgromadzone i podpisując jakby tyle książek, które jakby wydałaś sama. So, how do you feel in gatherings like this when you see so many fans and you're about to sign a lot of books? How does it make you feel? Both grateful and deeply overwhelmed. So be patient with me. I'm a fairly anxious person, and sometimes it's hard when I see this many of you. I will just pretend, like I won't pretend, I will focus as I sign for you that it's just you and me. For that moment, it will just be one-on-one, and I will focus very hard on just the one-on-one and not on this. But mostly I feel grateful because I started out and there were 3 people at my events, and it has just, it's blossomed. And I feel deeply lucky. I feel deeply lucky for my publisher bringing these books here. I feel deeply lucky for you picking them up and carrying them forward and holding on to them. So you're the reason I'm here, and that makes it easy. Takie spotkania jak dzisiaj, to, że mogę tutaj być z Wami, sprawiają, że jestem przede wszystkim bardzo wdzięczna, ale jestem też momentami trochę onieśmielona, trochę przytłoczona. Więc to taka tylko też moja mała uwaga, jak będziemy tutaj za chwilę podpisywać książki, weźcie to pod uwagę, że czasem dla mnie takie sytuacje, kiedy w jednym pokoju ze mną jest aż tyle osób, są tak niesamowite, że aż momentami może nie straszne, nie przerażające, ale mogą być onieśmielające. Także na pewno będę się starała podpisywać i bardzo skupiać na tej osobie, która akurat będzie w kolejce i zapomnimy wtedy o całym innym świecie. Natomiast cóż, no ja zaczynałam od spotkań, na które przychodziły 3 osoby. Także w momencie, kiedy widzę coś takiego jak dzisiaj, jestem niesamowicie wdzięczna. Bardzo dziękuję wydawcy i bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście tutaj, ponieważ jesteście przyczyną, dla której jestem tutaj w Warszawie dzisiaj. Dobrze, ja bym chciała bardzo Wam podziękować. Thank you. Chciałabym się